była taka nauka, że w Izbie Dziecka, że trzeba było codziennie pisać na kartce, dlaczego się tutaj dostałeś. To jedyna nauka była pisania ogólnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, tak? Był taki moment myślenia o zemście i poszedłem z kolegą do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, milicyjnej. Otóż po raz pierwszy i jedyny Andrzej Drewniak i Leszek Drewniak stoczyli walkę z sobą. Że myślałem, że to jest jakiś obóz koncentracyjny. Że to, co się tam działo, to ona w życiu by nie pomyślała, że ja taki jestem. Czyli tak niesamowicie ostry dla ludzi, ale był szkolony przez Han Houna, tego 10 dana, i został mi pierwszym mistrzem Europy. Jak Andrzej Drewniak to zobaczył, natychmiast chłopaków z Sosnowca uruchomił: ty, idziesz i siebie. No, kawał chłopów, ja to mówię, 57 kilo. No i też te walki były bardzo ciężkie. Naprawdę chcieli mi robić krzywdę. Nawet zaproponował, żebyśmy wrócili do niego do taekwondo i dalej byli instruktorami tutaj i tak dalej. Stwierdziliśmy, że zostaniemy przy Krav Madze, trochę był zły. Witamy w drugiej części rozmowy z Andrzejem Marczakiem. Skończyliśmy na systemie Kioksul. Idziemy teraz dalej, ale dalej twoją drogą życiową. Ona niekoniecznie zawsze będzie z tymi systemami walki też związana. Co się stało, że wybrałeś szkołę cyrkową? Nie wojskową, miałeś trochę doświadczenia w tym Dziwnowie, a jednak cyrkową. Nie do końca. Nie do końca. Dlatego, że był taki moment myślenia o zemście i poszedłem z kolegą do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, milicyjnej. Ale krótko i szybko wyszedłem. Zobaczyłem, że normalni ludzie zwykli przyszli tam, nie mający nic wspólnego z moim tatą, z tym, co się stało z moim tatą. Stwierdziłem, że ja wychodzę. Kolega, bo to był mój przyjaciel z liceum, mówi: no nie, no to ja sam nie zostanę, nie? A chcę powiedzieć tak, że ja kończyłem liceum w Warszawie, które było trzecie w rankingu w Polsce, a pierwsze 3 licea w Polsce, jeżeli ktoś był w tych 3 liceach, to byli zwolnieni z egzaminów na studia. No więc ja miałem wszystkie studia otwarte, bez żadnych egzaminów. Nieźle, biorąc pod uwagę start, od czego zaczynałeś, nie? Tak, bardzo, tym bardziej, że tak. No, ogólnie rzecz biorąc, ja miałem 2 lata przerwy w nauce. Czyli w Izbie Dziecka i pogotowie opiekuńczym nie było nauki. 2 lata musiałem naprawić. W ogóle. Nie, była taka nauka, że w Izbie Dziecka, że trzeba było codziennie pisać na kartce, dlaczego się tutaj dostałeś. To jedyna nauka była pisania ogólnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, tak? Ja pisałem, że taty zabiła milicja, mama zachorowała i tak dalej, no to nikt tego pewnie nie czytał, tylko wyrzucali kartki, na nowo codziennie pisaliśmy ten sam tekst. Nie? No ale tutaj wracając do tych rzeczy, więc wyszedłem bardzo szybko stamtąd, bo stwierdziłem, że nie, no, to nie ma sensu, bo przecież ci ludzie są inni. To nie oni zawinili i tak dalej. Ja jakoś tak myślałem sobie wtedy dywersję zrobić albo coś tam od tyłu i tak dalej. No ale kolega był z rodziny wojskowej. Mówię: Andrzejku, no to ja tu nie zostaję, nie? To chodź. Może spróbuję tam pogadać z rodzinką. No i pogadał. No i okej. Znaleźliśmy się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Nie? A, to mi pasowało. Bardzo fajnie. Dobra, jesteśmy tam. Wypełniamy formularze jeszcze. I ja mówię: ty, Piotruś, do kolegi, gdzie my jesteśmy? No Andrzej, nie wygłupiaj się. Przecież w Zegrzu, no w Łączności, nie? Ja mówię: nie, dokładnie. Co tu jest, kurde, napisane? No, ja mówię: tu, dokładnie tutaj. A o co ci chodzi? O ten? No, Wydział Polityczny. Czyli propaganda i tak dalej. Ja mówię: chłopie, to mnie milicja zabiła tutaj jakby system, może wiesz, pozwolił na to, żeby mojego taty zabili, tak? A ty chcesz, żebym ja został oficerem politycznym i chciał propagandę? No nie ma takiej opcji. On został, ja wyszedłem stamtąd. No i teraz tak, w międzyczasie cały czas ten Kioksul był, prawda? Non stop. I potem zastanawiałem się właśnie, co tu zrobić. I żeby jakby, no, jeszcze powiem tak, miałem jeszcze do wyboru elektronikę
na generała Zajączka tam, studia, ale niestety nie mogłem się dostać, bo już było wszystko zajęte. Powiedzieli, sorry, ma pan pierwszeństwo, ale za rok, bo już mamy pełny etat, bo już za późno. Tam zrezygnowałem, to już czas poszedł, nie? No to nie wiedziałem, co robić, no to jakby poszedłem jeszcze do innej szkoły, ponieważ sobie pomyślałem, to mnie wezmą teraz do normalnego wojska. Poborowy, tak? Jakby nie było. Poszedłem do szkoły, którą jedyną wtedy znalazłem tą szkołę i to było pomaturalna szkoła kolejowa. Tak? I teraz mówię, co ja tam będę robił? No nic. I to na trakcji elektrycznej, bo bardziej by mnie pasowała automatyka i tak dalej, komputery, ale była tylko trakcja elektryczna, czyli maszynista jakby nie było. Skończyłem tę szkołę, ale też... I ona trwała 2 lata? 2 lata. To jak pomaturalne szkoły, tak. Jakby policjalne studium, tak. Pomaturalne. 2 lata. I teraz tak. Jestem po pierwszym roku i spotykam kolegę innego z liceum. O, cześć Andrzejku, też miał na imię Piotr. Co robisz? Ja mówię, w tej szkole jestem. To chodź tutaj, bo potrzebujemy do cyrku chłopaka. A on trenował, był moim uczniem w karate, nie? Na sekcji. Ja mówię, ty kurczę masz silne nogi, tak? A my potrzebujemy kogoś, kto wyrzuca. Tak? Oni są na takich krzesełkach, rzucają nogami, tam robi się salta i tak dalej. A ty masz silne nogi i takiego kogoś potrzebujemy. Ja mówię, czemu nie? No to idę do dyrektora. Aha, i umówiliśmy się na spotkanie tam przy sądach w Warszawie, że on podjedzie samochodem, pojedziemy na bazę w Julinku. No dobra. Ja do dyrektora poszedłem, panie dyrektorze, no rezygnuję ze szkoły, no bo tu cyrk i tak dalej, mi kolega zaproponował, to jest coś fantastycznego dla mnie i coś, co bym na pewno lubił, bo to jednak ten sport, poruszanie się. A on miał córkę też, która ćwiczyła jakąś tam akrobatykę i tak dalej. Ja rozumiem was młodych. Dobra, okej, zrezygnowałem ze szkoły. Umówiłem się z kolegą, ale kolegi nie było pod tymi sądami. Podjechał autobus, nie? I on tam nie powiedział mi, ale jak się zapytałem, czy ktoś tu jest z Julinka, tak, to jest autobus taki zakładowy, proszę wsiadać i pan pojedzie na Julinek. Ale ja się trochę wstydziłem, nie? Kurde, obcy ludzie, nie wiem gdzie jadę, tak? Jakaś baza w Julinku, jak tam wrócę w ogóle, nie? I tak dalej. I nie pojechałem. Kolega się po prostu spóźnił, no i tyle. Nie spotkaliśmy się. No to zostałem bez szkoły. Tak? Mówię, znowuż mnie wezmą do wojska. Nie miałem nic przeciwko, tak? Tym bardziej, tak jak mówię, tam ćwiczyłem, na pewno bym się sprawdził w tym. Natomiast ogólnie chciałem się kształcić, tak? A nie iść normalnie tam na 2 lata do zasadniczej służby wojskowej. I teraz przez przypadek spotykam dyrektora na ulicy. No jak tam w tym cyrku? Mówię, panie dyrektorze, opowiedziałem o tą historię, że jednak nie poszedłem tam. No to wracaj do szkoły. Ja mówię, no dobra, ale egzaminów nie zaliczyłem ostatnich, nie? Zaliczysz egzaminy, tak, i przejdziesz do 2. klasy. No dobra, zdałem te egzaminy, przeszedłem. Jestem w 2. klasie, super, już kurczę, praktyki odbyłem, jeździłem na elektrowozach, spalinowymi pociągami elektrycznymi, praktykę odbyłem, końcówka szkoły, jestem, tak, 2. rok zakończony, teraz tylko już tam ta specjalizacja. No ja spotykam znowu tego kolegę. No czemu nie byłeś? Ja wiem, bo ciebie nie było, się wstydziłem. Wiesz, jakbyś chciał iść do szkoły, znaczy iść do cyrku, by ci pasowało, to teraz są egzaminy powtórne. Dla tych, którzy nie zdali w czerwcu, to we wrześniu są egzaminy powtórne. Nie? I wtedy możesz startować sobie też, zobaczyć. Jesteś sprawny i tak dalej, myślę, że zdasz. No i poszedłem i zdałem. I znalazłem się w szkole cyrkowej. Oczywiście do dyrektora poszedłem, mówię, panie dyrektorze, rezygnuję z tego zawodu, no bo idę do szkoły tym razem cyrkowej. No, mówi, dobra, leć i tak dalej. Także szkoła cyrkowa, no i to był strzał w 10. Bo całe życie do tego momentu byłem bardzo sprawny, ćwiczyłem bardzo mocno, a szkoła cyrkowa to jak szkoła przetrwania. 10 godzin dziennie zajęć. Poza tym po zajęciach wszyscy jeszcze na salę i jeszcze sobie prawie do nocy żeśmy dalej tam coś dłubali, robili i się kształcili. Ja latałem na trapezach, czyli robiłem górny palot, czyli trapezy latające. No, ten nasz zespół można zobaczyć w 07 Zgłoście odcinku, Porucznik Borewicz. To właśnie nasz zespół tam lata. I tam koledzy akurat latają na tym trapezie. Gosia z Piotrkiem. A łapał ich Karol Strasburger, oczywiście on tak naprawdę nie łapał, tylko tam wisiał na tej łowitorce. No więc jakaś tam pamiątka jest, tak? Parę lat jakby pracowaliśmy ćwicząc na tych trapezach.
No i potem też to życie artystyczne się ułożyło tak. W szkole cyrkowej, będąc jeszcze nadal jeździłem i prowadziłem sekcję Kioksul, która była w Rzeszowie. Tak, też. Była taka sekcja 100-osobowa Kioksul, też mało kto chyba o tym wiedział. To jak często tam jeździłeś? Słucham? Jak często tam jeździłeś? No, ja jeździłem tam od czasu do czasu ich trenować i egzaminy prowadzić. No to powiem tak, zabrałem moją dziewczynę wtedy, tak, bo to moja żona potem była przyszła, Wiesię, zabrałem na tą sekcję, na te egzaminy, żeby zobaczyła jak to jest. No bo akurat byliśmy z cyrkiem niedaleko. Ja mówię, dobra, tu mam akurat egzaminy, to chodź, pojedź. No to moja dziewczyna wtedy powiedziała, że myślała, że to jest jakiś obóz koncentracyjny. Że to, co się tam działo, to ona w życiu by nie pomyślała, że ja taki jestem. Czyli tak niesamowicie ostry dla ludzi, tak, ale to tak mnie wychował też ten system militarny. Nie patrzący, niepobłażliwy na pewne jakby elementy, które oni ćwiczyli, tylko wymagający niesamowicie. Mało tego, wtedy też zobaczyła, jak ja robię i ćwiczę, ponieważ powiedziałem, mało kto tak robi, ale powiedziałem, proszę bardzo, jak ktoś chce się ze mną zmierzyć, to proszę bardzo. Ma okazję, teraz walczycie, możecie w kilku nawet walczyć. I też tak było i żona to pierwszy raz zobaczyła, jak ja walczę. Tak, więc oczywiście nikt mnie nie pokonał wtedy na szczęście. Natomiast no, mam parę zdjęć też jakby z tych zajęć, bo żona była tam, mogliśmy zrobić zdjęcia i mam parę z tych też jakby zdjęć, tak, wyjątkowe takie. Bo ogólnie to się nigdy nie robiło zdjęć, nie reklamowało się, nie potrzebowaliśmy żadnej reklamy, więc tej pamiątki teoretycznie nie ma. Leszek Drewniak, bo wspomnialiśmy o Leszku Drewniaku, tak, ale bardzo krótko. Leszek Drewniak był też ze mną, czyli razem byliśmy na kursie sędziowskim, który po raz pierwszy został zorganizowany w 1980 roku i to był, na ten kurs pojechały wszystkie osoby, które były z różnych styli w Polsce. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałeś wtedy, bardzo słusznie, że komuniści obawiali się o to, że ten system jest już tak mocny, zwłaszcza po filmach z Bruce'em Lee i tak dalej, że ta pusta ręka może ich zabić, tak? I my o tym doskonale wiedzieliśmy. Były przesłanki ku temu, żeby sądzić, że po prostu zakażą nam ćwiczenia tego systemu, tak? Tych wszelkich sztuk walki. I to była inicjatywa właśnie kilku osób, między innymi właśnie przede wszystkim Janusza Górkowskiego, Jacka Grochowskiego, tak? Czyli moich trenerów, którzy zaczęli tworzyć Polski Związek Karate. I on powstał właśnie w 1980 roku. I teraz mieliśmy do wyboru nawet wybrać przewodniczącego, znaczy prezesa tego Polskiego Związku Karate. Taki był chłopak u nas, który miał pomarańczowy pas, miał dużo pieniążków, dobrze miał biznes, więc prawdopodobnie komuniści w tamtych czasach pozwolili mu na to, no bo inaczej jakby tam się tak wzbogacił. Ale zastanowiliśmy się na tym, czyli moi trenerzy zastanowili się na tym, że no tak, pieniądze to ma, mieliśmy na wszystko, ale czy on ma takie poparcie wśród komunistów i takie kontakty? Stwierdziliśmy, że nie. I wtedy ci moi trenerzy właśnie jakby skierowali się do Janusza Świerczyńskiego wtedy. To był prezenter dziennika telewizyjnego, wiadomości sportowych i tak dalej. Przypominam, czasy komunistyczne, jak ktoś był w takim dzienniku, to musiał coś znaczyć i być zaufanym człowiekiem. Ale też i jego wybraliśmy i on się zgodził być prezesem Polskiego Związku Karate. Tak powiedziałem, w 1980 roku on powstał. No a my mieliśmy możliwość w tym momencie jakby organizowania właśnie takich kursów, a jednocześnie normalnego ćwiczenia. Już wiedzieliśmy, że nam tego nie zakażą, bo oni mieli jakby to pod kontrolą, tak, poprzez tego człowieka. No i teraz powstał pierwszy kurs sędziowski, dlatego, że potem trzeba było te mistrzostwa Polski wszystko sędziować, ale nie było sędziów żadnych. I ja oczywiście zostałem zakwalifikowany, tak jako instruktor na ten kurs. Pojechaliśmy tam, był też Andrzej Drewniak, był Leszek Drewniak. I powiem tak, żeby skracając to, 4 osoby tylko ukończyły ten kurs właściwie z pozytywnym wynikiem i to było Janusz Gutkowski, czyli mój trener, obecnie taekwondo, Leszek Drewniak, tak, czyli współtwórca Gromu, Kwieciński, czyli prezes wtedy Shotokanu i Andrzej Marcza, czyli ja. 4 osoby. I te 4 osoby też jakby potem sędziowaliśmy Mistrzostwa Polski i tak dalej. Tam była taka bardzo znana historia, znaczy nieznana historia, ale jak się opowiada, to legenda i tak dalej, to cała historia. Otóż po raz pierwszy i jedyny Andrzej Drewniak i Leszek Drewniak stoczyli walkę z sobą.
O, oni się nie lubili i nie byli rodziną. Myślę, że się nie lubili. Nie byli rodziną, oczywiście, że nie. Zbieżność nazwisk. Nie lubili się za bardzo. Natomiast Max Wichette, czyli szósty dan, prezydent Europejskiej Unii Karate, wytypował mnie do sędziowania? Do tego, żebym tą walkę sędziował. Tak? To był dla mnie zaszczyt oczywiście. Ogólnie miałem też propozycję zostać międzynarodowym sędzią. Z tej całej grupy mnie zaproponowali. Ocenił moje zdolności jakby i tak dalej. To wszystko bardzo pozytywnie i dostałem tą propozycję. No ale poszedłem do tej szkoły cyrkowej i tak dalej. W związku z tym... Jak ta walka? Jak ta walka? No właśnie. Ta walka była bardzo brutalna. Oni się chcieli pozabijać. Ciężko było sędziować, bo trzeba było wchodzić między ciosy i dostać być może nawet potężny cios czy z nogi, czy z ręki. Teoretycznie zakończyła się remisem. Nikt z nich nie wygrał. Natomiast no, naprawdę jest co wspominać. Jest co wspominać. Tak jak powiedziałem, 4 osoby skończyły. No tam jeszcze jedna taka była historia, bardzo ważna, ponieważ nie za bardzo Andrzej Drewniak też nas lubił, ponieważ Kyokushin przeszedł na Kyokusin. Nie wszyscy. 4 instruktorów zostało, takich wysokich, zostało instruktorami Kyokushin w Warszawie. Jeden instruktor był dalej szkolony jeszcze na moment, chociaż przeszedł, nie był u nas, ale był szkolony przez Han Houna, tego 10. dana i został pierwszym mistrzem Europy. Karate Kyokushin, co było niemożliwe. Lech Holander i tak dalej, to wszystko, to tam kto inny z Holandii to mogli wygrać, ale Polak jakiś tam, żeby był mistrzem Europy i tak dalej. A Marek Drożdżowski. A on, zresztą gimnastykiem też był wcześniej, nie? I bardzo dobrze rozciągnięty, ale ja pamiętam tę historię, jak ćwiczyliśmy, bo mieliśmy taką grupę SK, co tydzień 40 km, 20 w jedną stronę, 20 w drugą. Często tak, że jak wracaliśmy, to co 3 kroki kopnięcie, te 20 km. To była fantastyczne, w ogóle fantastyczne chwile dla mnie. Dużo treningów indywidualnych z moim przyjacielem Januszem Gutkowskim, któremu bardzo dużo zawdzięczam z tamtych lat, właściwie to cały kształt tego mojego działania, co później zrobiłem, to dzięki niemu. Zresztą potem spotkaliśmy się bodajże po 25 latach, pojechaliśmy do niego, bardzo się zdziwił, że jeszcze żyjemy chyba, że i tak dalej. Nawet zaproponował, żebyśmy wrócili do niego do taekwondo i dalej byli instruktorami tutaj i tak dalej. Stwierdziliśmy, że zostanie przy Krav Madze, trochę był zły, nie? Na to. Nawet powiedziałbym, że bardzo zły. Bo bardzo nam przekonywał, żebyśmy zostawili Krav Magę i wrócili do niego. Po 25 latach. Czyli szanował naszą pracę wtedy, bo to z kolegą poszedłem, Jerzym Kretem i szanował po prostu naszą tą pracę, którą wykonaliśmy. Ja mu tam pokazywałem parę jeszcze, jaką mam sprawność do tej pory, więc oglądaliśmy cały ten trening jego mistrzów czarnych pasów, pięknie robili i tak dalej. Jeżeli chciał nas zaprosić jakby do tego grona, no to wielki szacunek, tak, z jego strony. No i mówię, że zawdzięczam mu bardzo dużo z mojego wykształcenia. Ale tutaj jeszcze tylko wrócę. Na ten moment była taka sytuacja, że byli wynajęci sparring partnerzy, którzy bili się, no nie tam płacone mieli jakieś pieniądze. Ale ten właśnie Max Wichette, Francuz powiedział, że zaraz, nie no, wy tu pięknie machacie, a tu walki nie ma. Co oni mają tu w ogóle sędziować, nie? Jakoś kopnięć, czy co? Tu ma być walka. I po prostu podziękował im. No ale tutaj zdarzyło się coś, czego się nikt nie spodziewał. Sobie wyobraź, jest te ileś tam szkół z całej Polski, każdy mówił, że jest najlepszy, a Max Wichette mówi, walczycie między sobą. A tu nikt nie chciał w ogóle stać. No oczywiście Janusz, mój przyjaciel, wypchnął mnie pierwszego, tak? Z Kyokusin. Ja oczywiście bym nie odmówił, stałem, nie zawsze podejmowałem jakieś tam zawsze ryzyko, nie bałem się tego. Wychowany twardo, życiowo, więc stałem. Jak Andrzej Drewniak to zobaczył, natychmiast chłopaków Sosnowca uruchomił, ty idziesz i siebie. No kawał chłopów, ja to mówię 57 kilo. No i też te walki były bardzo ciężkie. Naprawdę chcieli mi robić krzywdę. Nieskromnie powiem, że ich trochę pokonałem. Doszło do tego, że Drewniak jak na filmie z Bruce'em Lee Wejście Smoka mówi, ty, a to mówi, ja mam kontuzję nogi, ty, a mi ręka boli i nie chcieli walczyć. Kyokusin był
dużo lepszym już systemem niż Kyokushinkai. Dużo. Jeżeli oczywiście ktoś pracował, bo każdy system może być bardzo dobry, ale jak ktoś nie pracuje, no, nie wyrobi sobie tych elementów, no to niestety powinien być wyrzucony z tego systemu, żeby nie obniżać poziomu, tak? No bo tak jak mówię, ktoś powie, ja ćwiczyłem Krav Maga, okaże się, że on tydzień czasu ćwiczył. Tak? No nie, to jest jasna sprawa. Miałem taką sytuację z kolegą, tak, który bardzo mnie promował, mój przyjaciel do dzisiaj. Zakładał, indywidualnie go tam ćwiczyłem, no ale miał problemy z koordynacją i tak dalej. Kiedyś zakładał koszulki, ja mówię, słuchaj, przyjacielu, proszę cię, nie zakładaj koszulki i nie mów, że ćwiczysz u mnie. Ale czemu? Ja cię promuję. No tak, ale jak ty pokazujesz, to jeszcze daleko do tego, co powinieneś pokazać. A w tym momencie to będzie antyreklamą dla mnie. Że jeżeli ćwiczysz tyle u mnie, a wiesz, a jeszcze ci słabo idzie, ale ty jesteś świetny w innych rzeczach. A tutaj po prostu, nie, jakby, no, trzeba jeszcze trochę popracować. Nie? Jeden potrzebuje na to 1 dzień, a drugi potrzebuje 10 lat, żeby mieć ten sam poziom, nie? Więc jest to różnie. No to jest to samo tutaj, więc ten Kyokusul był o wiele lepszy. Jeszcze powiem, w Kyokusul były kata, są kata, ale uwaga, wtedy tego nie było znane, ale walka z cieniem, kto zna w latach 70. walkę z cieniem? Raczej nikt, prawda? Kata były w Kyokushinie i też Shotokanie, ale nie walka z cieniem. Ale już Kyokusul miał tę walkę z cieniem. Nazywało się to 25, 55, 99, 150 i tak dalej. To był zestaw ruchów, bardzo dynamicznych, które właśnie dzisiaj jakby przypominają walkę z cieniem, czyli gdzieś tam wyobrażam sobie tych przeciwników, biegam, ganiam i kopię, robię bloki, wpadam na ziemię, bronię się na ziemi, ale to wszystko jest wyimaginowany przeciwnik. Otóż Kyokusul miał te 25 to podstawa, 55 instruktorskie, 99 eksperckie, 150 to już naprawdę trzeba było być bardzo dobrym, żeby to zrobić. No więc były zawody na tym właśnie kursie sędziowskim, kata, no i ja doszedłem już właściwie do finału i robiłem kata 55, instruktorskie. Ale walnąłem się, a oni nie wiedzieli, a mój ten jakby partner, który ze mną jakby walczył o pierwszeństwo, wykonywał bardzo podstawowe kata Kyokushinu, bardzo podstawowe, które ja znałem, bo przez Kyokushinu jestem. Bardzo podstawowe. On zrobił, a ja zasuwam te 55, tu, tam, latam, ganiam, wyskoczył, wszystko i tak. I na 40, tam już bodajże którymś, czy tam 50, nawet któryś, chyba 52 ruch, czyli 3 czy 4 ruchy przed, pomyliłem się, więc stanąłem, podniosłem rękę. A oni nie znali, nie mieli pojęcia, co to ja w ogóle robię, nie? Tylko patrzyli i oczy takie szerokie. Ja wiem, a mi, o co chodzi? Skończyłeś, tak? Ja mówię, nie, pomyliłem się. Pomyliłeś się? Tak, pomyliłem się. Ja się przyznałem. No więc zostałem drugie miejsce, nie pierwsze. Nie? Ja byłem w stanie jakby honorowo powiedzieć, a oni nie mieli pojęcia w ogóle. Dla nich mogłem w tym momencie skończyć i być mistrzem, nie? Ale niestety nie. Ale tak. Zasady to zasady. Andrzejku, wróćmy jeszcze na chwilę do tej szkoły cyrkowej, bo ona przez jakiś czas później w latach chyba 90. przestała istnieć, teraz chyba nowa istnieje. Przestała istnieć, znaczy tak, przenieśli ją, nie przestała istnieć. Przenieśli ją do Warszawy, do normalnej szkoły, takiego zespołu szkół, jakiś nie pamiętam, to był zespół szkół ogólnokształcących, tam była taka sala, bo tam byłem i tam po prostu dalej szkoła cyrkowa istniała, ale już nie na bazie wiolinku, ponieważ tą bazę jakby chyba wykupili. Ktoś tam prywatnie to wykupił, czy i tak dalej i ona nie miała prawa tam jakby istnieć. Tak, mniej więcej tak to wyglądało chyba. Natomiast szkoła cyrkowa cały czas była. A po jakimś czasie przyniosła się z powrotem na Julinka. Do Julinka. Bardzo ciekawe miejsce i chyba bardzo wszechstronny sposób kształcenia. Jakbyś trochę o tym mógł powiedzieć, czego wy się tam uczyliście? Rozumiem, że każdy miał jakąś specjalizację. Tak, ale specjalizacja była po drugim roku. Co pół roku mniej więcej były egzaminy. Jeżeli nie zdałeś z jakiegoś elementu, to wypadałeś, tak, z tej szkoły cyrkowej, więc trzeba było być dobrym w wielu dziedzinach. No i teraz jakie to były kierunki? No weźmy ekwilibrystyka, chodzenie po linie, tak? Balansowanie na różnych przedmiotach, wałkach, kilku wałkach. Powiedzmy wchodzenie na jakąś tam rurę i robienie jakichś elementów na rurach. Czy elementy siłowe, trapezy i tak dalej. To wszystko jakby ekwilibrystyka, prawda? Natomiast następnie była akrobatyka. No, w akrobatyce musieliśmy normalnie skakać, rundaki, fiflaki, śruby, podwójne salta i tak dalej. Powiedziałbym, że klasa mistrzowska dosłownie, tak? Gimnastyka, też na poziomie mistrzowskim musieliśmy wszystko zaliczać, drążki, potem całe programy z saltami, oczywiście kółka, tak? Poręcze, reki, no my to nazywamy ręcze, poręcze, tak? Wszystko to z gimnastyki było
obowiązkowo i też wydaje mi się, że to była raczej taka klasa nie podstawowa, tylko już tam mistrzowska. Dalej była jazda na koniach, też niezwykła, bo ponieważ na koniach robiliśmy i salta, i stójki, i pod koniem wchodziliśmy i skakiwaliśmy na konia na różne sposoby, zeskakiwaliśmy i piramidy robiliśmy. Tak jest, woltyżerka. Woltyżerka, dzigitówka, tak, w tym momencie, czyli jazda szybka na koniach. Następnie balet był nawet, czyli normalnie myśleliśmy wszystko tańczyć jak baletmistrze, wszystkie pozycje baletowe i tak dalej, muzyka, choreografia, żonglerka oczywiście tak samo, więc tych przedmiotów było bardzo dużo, tak, które musieliśmy ogarnąć i z każdego przedmiotu, no niestety były te egzaminy co pół roku. No i jeżeli się czegoś tam nie zdało, no to można było wylecieć z tej szkoły. Więc było bardzo dużo ćwiczeń, tak mówiłem, po 10 godzin ćwiczeń dziennie. I bardzo wszechstronne. Bardzo wszechstronne. Niektóre ćwiczenia były bardzo siłowe, a potem była specjalizacja. I tak powiem, że zdziwiłem się, że wybrali mnie do trapezów. Mówią, ty będziesz robił trapezy. Ja mówię, ja nie będę robił trapezów, bo ja mam lek wysokości. Ja na drzewo nie mogę wejść, bo jak wejść to wejdę, jak spojrzę, to się boję, nie? I tak dalej. Gdzieś tam z dzieciństwa mi to gdzieś tam pewnie wyszło. A to nas nie interesuje. Ty będziesz robił, bo masz predyspozycję według nas i tyle, nie? No i dobra, no to zacząłem robić trapezy. Powiem tak, ponieważ w szkole cyrkowej oczywiście nas znali, że wiedzieliśmy, że ćwiczyliśmy kyokusul też, jakby tam, bo mieliśmy pewne dresy koreańskie z napisem koreańskim i tak dalej, więc tutaj nie było, ale to był pozytywny też taki element, ponieważ nikt się nie dowalał do mojej dziewczyny, bo się bali. Miałem w jakiś sposób wolny czas na to, że nie musiałem walczyć z kimkolwiek, chociaż jedna historia była w cyrku, gdzie jednak walczyłem z Bułgarem, o wiele wyższym ode mnie, o wiele wyższym. On trzymał parę osób na sobie, więc to była deska, ale to mnie podpuścili, ponieważ była taka sytuacja, że nasz partner, ten, który nas łapał, to było w Pabianicach, na premierze, spadł z trapezów i się połamał. Na premierze. W związku z tym, no nie było nikogo, kto by mógł nas łapać. To nie jest taki łatwy proces, żeby ktokolwiek wszedł i po prostu to robił. Nie ma takiej opcji. A w związku z tym, zresztą też jak kończyliśmy szkołę cyrkową i był pokaz dyplomowy, też dziewczyna od nas, koleżanka, spadła z trapezów i też skończyła całą karierę, bo kość policzkowa złamana, tam źrenica przesunięta, coś takiego było z okiem, więc musiała całkowicie zrezygnować już z tego zawodu. A my... Ona była pierwsza, która leciała i spadła, a my za chwilę lecimy i ten chłopak nas ma łapać. A on cały taki roztrzęsiony. Ona robiła najprostsze rzeczy, tam podanie nóg i tylko tyle, a my salta mieliśmy robić, więc taka historia. I ten chłopak spadł, ten nasz łowitor. I teraz zastąpił go za jakiś czas bardzo doświadczony Toni Wałuszko, ale po jakimś czasie no był starszy, na pewno byłoby ciężko. Jednak 5 osób tam było nas w tym zespole i łapać wszystkich i tak dalej na kręgosłup, to było bardzo ciężko. Tylko tyle, że no nie mogli nas jakby tak wyrzucić kogoś, o ty już nie robisz, no bo skończyliśmy szkołę cyrkową, tak? I tak dalej, więc zawód musieliśmy wykonywać. No pomyśleli sobie, że trzeba by wyeliminować w jakiś sposób. No nie było to miłe. Mówię to o tym, żeby przestrzec innych tam też, żeby tak nie było, żeby nigdy nie przywoływać takich myśli, że nie potrzebuję, to może w ten sposób rozwiąże sytuację. Na przykład, jeżeli dziewczyny ćwiczyły w ląży, to mi kazali bez ląży ćwiczyć jakieś skoki, które pierwszy raz robię. Więc ląża, bo nie każdy wie, jest to pas, jest to pas, się zakłada. Masz linka, ktoś tam asekuruje i ktoś asekuruje, tak, żebyś nie spadł na głowę. Mhm. No więc, a jak wykonywałem to bez tej ląży i wykonałem dobrze, to wchodzę z powrotem na most, ich robię, nie? A nie, to już nie trzeba, nie? A ta moja dziewczyna, czy przyszła żona moja, Andrzejku, nie, bo się pozabijasz. Nie, zrobię, tak? Ja jednak zawsze jakoś tam to ryzyko potrafiłem podjąć. No i była taka sytuacja, że kiedyś powiedzieli do właśnie tego Bułgara, że a on ćwiczył karate i kyokushin, że Andrzej powiedział na ciebie, że ten twój kyokushin, ten bułgarski, to jest bardzo słaby, nie? A do mnie powiedzieli, że on chce ze mną trening zrobić. No to więc ja tam, ponieważ byłem rozciągnięty i kopałem pionowo, więc oczywiście kopnąłem i zatrzymywałem tą nogę przed twarzą, a on mnie wtedy uderzał. Ja mówię, co ty robisz, mój kurde? Przecież zatrzymuję tą nogę, żeby tylko ci pokazać, nie? A on ciągnął. No i zaczęła się walka. Skończyliśmy podwozem gdzieś tam po rozwalaniu cyrkowym o tego dysza, wszystko i tak dalej. Potem się zaprzyjaźniliśmy nawet, bo się powiedzieli... Kto wygrał? Bo ta prawda wyszła na jaw.
że podpuścili jego, podpuścili mnie i żeśmy się bili. Bułgar miał, nie wiem, ze 130 kilo i miał z 2 metry wysokości. A ty 57. Kto wygrał? A ja 57 kilo, tak. No. Kto wygrał? Nikt nie wygrał, byliśmy tak porozwalani. Nawet walka już nie była na żadne karaty, nic, tylko pod wozem gdzieś się tam rozwalaliśmy, szamotaliśmy się. Pod wozem, czyli Odyszel się zawadziliśmy. A na drugi dzień trzeba było wystąpić. Nie, no to wiadomo, że wiesz, to jest jak w kopalni, nie? Taki przykład słyszałem, że wiesz, górnicy są i jeden górnik ma wolne, drugi pracuje, potem ten górnik, który pracował, dowiedział się, że jego żona zdradziła go z tym górnikiem, nie? Właśnie, który miał wolne. Ale jak razem pracowali, to się nie zabijali. A po pracy wolnej to co innego, tak? Mogli sobie tam wyjaśnić pewne sprawy. Więc to samo jest tutaj, wiesz, czyli sztuka cyrkowa polega na tym, praca często zespołowa, nie można się gniewać, to jest nasza praca. I powiem tak, moja żona jest dziewczyną gumą, tak, całe życie się wyginała. Wielokrotnie miała ogromne bóle głowy, bóle kręgosłupa i tak dalej, ale wychodziła na arenę i musiała się uśmiechać, bo ludzie nie musieli wiedzieć o tym, że ona ma takie bóle i że ją to bardzo boli. Jej zawód polegał na tym, żeby się uśmiechnąć i ten numer bardzo ładny pokazać, żeby ludzie byli zadowoleni, tak, z tego, co ona pokazuje. A po zejściu już za kurtynę na zaplecze, wtedy można płakać nad swoim losem. I to samo było tutaj jakby. Czyli to nie jest utrzymywanie formy startowej na zawody, jak w przypadku sportowca, tylko przez cały okres, kiedy się występuje. No ja mam taki filmik nawet takiego akrobaty, w Szwecji jak byliśmy, to pokazywali. 90-letni pan, bardzo stary, no widać, że staruszek, na linię, pięknie wszystkie wymyki, pociągał się, do takie rzeczy na jednym ręku, nie zrobiłby to młody człowiek. Gdzieś to artyści cyrkowi jakby poprzez systematyczność swoich ćwiczeń doprowadzają ciało, że to ciało jest bardzo sprawne wiele, wiele lat. Być może, że moja sprawność też wynika z takich działań. No jest to też konsekwencja tego właśnie ciągłego treningu, że nie wolno sobie odpuścić nawet na chwilę, bo niestety ta sprawność wtedy błyskawicznie spadnie. Dobrze, mam takie pytanie do Ciebie. Prowadząc takie trochę cygańskie życie, bo jednak jeździłeś z taborem i codziennie gdzie indziej, dalej trenowałeś? Tak, trenowałem. Powiem mi jeszcze inaczej. Jak zdawałem na eksperta w Krav Madze, mając nawet własny cyrk już, tak? Bo jeździłem z własnym cyrkiem, to po pierwsze namówiłem mojego kolegę Jerzyka, żeby pracował u mnie w cyrku i pracował, bo obaj się przygotowaliśmy do tego stopnia eksperta. Mieliśmy już swój wiek, tak? Czyli to była bodajże wtedy 50. Więc zdać egzamin na eksperta, w ogóle, że byliśmy wytypowani na tego eksperta, tak? To szacunek dla Tomka Adamczyka, że nas wytypował, że nam zaufał przede wszystkim, że damy radę, a nie damy plamy i tyle, tak? To znaczy, że jego system, który nas uczył Krav Magi, że jego system jest bardzo dobry, skoro daje staruszków, żeby zdawali na eksperta, tak? Więc my też chcieliśmy odwdzięczyć się tym, żeby pokazać siebie, tak, i jego nauczanie z najlepszej strony. W związku z tym zatrudniłem Jerzyka w własnym cyrku i codziennie mogliśmy trenować razem. Trenowaliśmy, jakbyśmy byli w Shaolinie. Pompki gdzieś tam na kościach, po schodach, z góry na dół, trzymane ręki i tak dalej, ręce gdzieś tam w jakieś wagi, niewagi, walki między drzewami, non-stop, bieganie. A niezależnie od tego swój trening jeszcze cyrkowy. Tak, to jest normalka, oczywiście, ale jak ja już pomijałem i wtedy pojechaliśmy na te egzaminy i zdaliśmy, no Eyal Janilow wtedy mówił, rewelacja, nie? Naprawdę bardzo dobrze nam poszło, zdaliśmy super te egzaminy. Nie daliśmy plamy. Ale potem ja też, jak jeżdżąc własnym cyrkiem, szkoląc się, postanowiłem, chociaż nie za bardzo lubiłem biegać, ale postanowiłem, że codziennie będę biegał 20 km i codziennie biegałem rano, kiedy cyrk chłopaki budowali, czyli pracownicy budowali cyrk mój, to ja 20 km biegałem codziennie, tak? I wracałem. I jak tylko wracałem, cyrk już był gotowy, miałem takiego fajnego, zaufanego pracownika, który chciał i poświęcił się i z nim trenowałem jeszcze 2 godziny Krav Magi. Tak? Przy okazji on się uczył, ale ja przede wszystkim raczej byłby moim sparring partnerem był do walki niż jakby do nauki, ale tak czy inaczej 2 godziny ćwiczyliśmy codziennie. Tak? Czyli ja nigdy nie zrezygnowałem z walki. Mało tego, będąc z cyrkiem, na przykład w Szczecinie, jeszcze wcześniej jak zaczynałem Krav Magę, to potrafiłem przyjeżdżać ze Szczecina, z Rzeszowa, nie wiem, z Gdańska, z Lublina czy z Białegostoku
na jeden trening. Treningi były u mojego trenera Kosterskiego, którego pozdrawiam, fantastyczny trener z Krav Magi, i potrafiłem być każdy wtorek i czwartek na treningu, mimo że byłem z cyrkiem tak daleko. Przyjeżdżałem na trening i wracałem do cyrku. A gdzie jeździłeś? I przez 2 lata tak robiłem, nigdy nie opuściłem treningu. Do jakiego miasta? To był start mój. Czyli to był jakby pierwsze te moje początki, tak? A dzięki mojemu trenerowi Kosterskiemu ćwiczę Krav Magę. Powiem dlaczego. Może o tym nie wie, więc może się teraz dowie. Otóż z tym moim kolegą, bo z tym Jerzykiem, moim kolegą, znamy się jakby od młodych lat i razem przeszliśmy całą drogę. Karate, Kyokushin, szkoła cyrkowa, Kyokusul i tak dalej. Krav Maga. Więc poszliśmy razem na Krav Maga na pierwszy trening. No i cóż, po treningu powiem, że było ciężko. Myślałem, że zejdę już z tego świata. Był ciężki trening, naprawdę ciężki. Ale trener Kosterski podszedł do nas i mówi tak: no widzę, że jesteście bardzo dobrzy, ładnie kopiecie, szybciej jesteście i tak dalej, ale to jest Krav Maga, tutaj nie przetrwacie. I trenerze, i właśnie dzięki tym słowom zawzięliśmy się i dlatego poszliśmy na drugi trening i przetrwaliśmy i do dzisiaj trenujemy Krav Magę. Bo gdyby trener tego nie powiedział, to może bym prawdopodobnie zrezygnował z tej Krav Magi, sądząc, że nie, to już jest za inny wiek i taki wyczyn już nie ma co robić, bo można zawału dostać. Rozumiem, że do tej Krav Magi cię ciągnęło, bo już poznałeś systemy bojowe. Tak. I może tutaj warto powiedzieć parę słów, bo w dzisiejszych czasach bardzo popularny jest MMA i mówi się tylko o MMA. Natomiast lata 90. to taką popularność miały systemy combat, czyli wszystkie systemy nastawione na użyteczność, nazwijmy to bojową. Czy to pod żołnierzy, czy to pod policjantów. One się będą różnić zestawem ćwiczeń, które się ćwiczyło przy użyciu sprzętu, jakim dysponował żołnierz, w mundurach, w butach, z nastawieniem na maksymalny realizm, na uproszczenie tych ruchów. Tak. No i to było chyba to. I to było bardzo zaskakujące dla ludzi, którzy przechodzili z klasycznego karate, gdzie się ćwiczyło bez butów. Nagle trzeba było założyć buty, ochraniacze na kolana, suspensory i kopało się w krocze, nie zatrzymywało się tych uderzeń przed człowiekiem. To był chyba szok, nie? Dla większości ludzi. Na pewno to była... W ogóle jak Krav Maga wchodziła na początek jakby na rynek, tak? Pierwsze to na pewno militarny rynek, potem cywilny. No to była szokiem, bo to było coś innego, tak? Raptem jakieś elementy, których my nie znaliśmy. Zakładanie tych suspensorów i tak dalej. Ale moje zdanie, jeżeli chodzi o suspensor na krocze, był taki, że oczywiście my zakładaliśmy, ćwicząc pierwsze te jakby momenty w Krav Madze, ale potem stwierdziliśmy, że wyrzucamy to. I z kolegą nie zakładaliśmy, wszyscy mieli. Każdy się bał, bo jak ja wkroczę, dostanę i tak dalej, to zaraz padnę i tyle. A my z kolegą wyrzucaliśmy to. Po pierwsze, byliśmy przyzwyczajeni do kopnięć w krocze, bo było kiedyś w Sanshin-dachi, więc kopnięcie w krocze było na każdym treningu i uderzenie w splot słoneczny, więc to była normalna próba wytrzymałościowa w Kyokushinie, więc potem była zakazana, więc zlikwidowana, ale przez wiele lat, najpierw ja dostawałem, potem ja uderzałem i tak dalej innych ludzi, więc kopnięcie w krocze nie robiło na mnie wrażenia. Kiedyś była taka sytuacja na przystanku, ktoś mnie zaatakował kopiąc w krocze i zdziwił się, bo myślał, że ja padnę, zemdleję, a ja od razu mu oddałem i po jakimś czasie dopiero jakby mózg przywołał sytuację, że może mnie coś zabolić i wtedy mnie bolało, lekko. Tak, ale tak jak mówię, w Kyokusul wszystko jest z mózgu i ból można pokonać właściwie to w każdej jakby postaci, bo nie wiem, czy wiesz, ale część ludzi, którzy potracili jakieś tam ręce, nogi na weteranie wojenni i tak dalej, nadal odczuwają, mimo że nóg nie mają, czy rąk, odczuwali ból, tak? Ale przecież jak to jest możliwe, skoro tej nogi nie ma, a czuję, że on tu w łydce mnie boli. No właśnie. I ktoś bardzo fajnie wymyślił, że taką metodę, że postawił lustro i ta osoba widziała tą swoją drugą nogę i przypatrywała się. Tu ma normalną nogę, ale odbita noga prawdziwa w lustrze imitowała tą drugą nogę. W tym momencie bóle przestały działać.
I to jest bardzo patentowana metoda światowa i świetna właśnie dla tych, którzy tracą różne części jakby ciała i w ten sposób się jakby przywracają do zdrowia, bo mózg cały czas, mimo że tej nogi nie ma, on jakby pamięta to wszystko i to wszystko jest w tym mózgu, żeby ten mózg spowodować w tym mózgu, żeby o tym zapomnieć, tak? Ja miałem taką sytuację tutaj, że mam ubytek w śródstopiu 8 mm, miałem wiele lat temu, no i oczywiście byłem u moich znajomych, którzy mają kliniki różne i tak dalej, no i taki jeden mój kolega mówi, miał przychodnię sportową i mówi, słuchaj Andrzej, patrz na PESEL, znajdź sobie zastępcę, ja cię wysyłam do super kliniki, tam ci wstawiają implanta i będziesz mógł dalej za jakiś tam ćwiczyć. Ja mówię, ile będzie trwało ta odnowa tego, że ćwiczył jak najszybciej się da. No rok, 1,5 roku. Ja mówię, słuchaj, to moje 5 minut minie, tak? Moje mięśnie, wszystko, będę musiał pracować parę lat na tym, żeby wróciły. A druga metoda? No Andrzej, druga metoda to jest twoja głowa, nie? Możesz o tym przestać myśleć. I ja wybrałem tą drugą metodę, zwłaszcza, że jestem po Kioxul i faktycznie ubytek nadal jest, problem jest, o czym zasłuchuję, ale ja o tym nie myślę, ja nadal trenuję. I w ten sposób można jakby oszukać ciało. Inną jeszcze rzeczą, którą ci wspomniałem, co była różnica, to Kioxul nie ma rozgrzewki, tak? Nie było rozgrzewki. Mówię o zaawansowanym już Kioxul. I teraz moja córka, będąc koło brzegu, współprowadząc obóz u Tomka Adamczyka w Kołobrzegu, było tam z 80 parę osób, z różnych krajów też, dużo Polaków oczywiście, no i córka była też jako uczestnikiem, mówi, tato, kurczę, zobacz, czy tak nigdy się nie rozgrzewasz, weź się rozgrzej, wiesz, żeby coś ci się nie stało. Ja raz jej posłuchałem i zacząłem się rozgrzewać i wtedy sobie naciągnąłem nogę. I nie mogłem przez parę dni nic zrobić, tak? I ta kontuzja do dzisiaj nawet mi została, bo naciągnąłem sobie tu wyższą partię mięśni, tego ścięgna. Więc po prostu, jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego, żeby kopać bez rozgrzewki, to kopiesz bez rozgrzewki. Ja w ogóle rozgrzewki nie robię, od razu działam i nikt mnie nie zobaczy, że mi się rozgrzewał gdziekolwiek. Po prostu wchodzę i robię. Mimo tylu lat, tak? Czyli w jakiś sposób metodologia tej pracy poprzedniej w Kioxul była prawidłowa, skoro do dzisiaj można to zrobić. Więc zdjąłem te krocze, wiesz z jakiego powodu? Ponieważ ci, którzy mieli te ochraniacze w Krav Madze, przestali już jakby reagować na pewne ruchy. No dobra, nie zdążę z tym blokiem, to dostanę, już tam nie ich czuję i tak dalej. A jak nie masz ochraniacza, to musisz wykonywać porządnie tą pracę swoją taktyczną, techniczną, żeby nie dostać te krocze. W związku z tym ochraniacz ci w pewnym sensie przeszkadza. Ale była jeszcze inna sytuacja, jeżeli chodzi o to kopnięcie w krocze na obozie krav-magowym. Otóż podchodzi do mnie Tomek Adamczyk. Andrzejku, mówi, ty zobacz, no oni mają te ochraniacze, zobacz jak oni kopią. Pokażmy im, jak to się kiedyś kopało w Kyokushinie, nie? Ja mówię, ale o co ci chodzi? No, ja cię kopnę, ty mnie kopniesz w krocze. Ja mówię, ty, ale to po tylu latach to ja nie wiem, nie? No, dobra, wiadomo, że on ma nogę dużą, kopną mnie. Oczywiście normalnie kopną w krocze, z normalnej siły. I ja stałem, nic nie było, tak? Wszyscy patrzyli, ja Tomka kopnąłem. I potem akurat ćwiczyłem z Karoliną Kowalkiewicz, nie? Czyli znamy mistrzyni KSW, UFC i tak dalej. No i Karolcia mi się pyta, ty, ciebie tak nie bolało? Nie? Nic? Ja mówię, Karolcia, masz, zrobiłem pozycję Sanshin Dachi, kop. No nie kopnęła, nie? Jakby nie odważyła się jednak kopnąć. Natomiast dla nas jednak, mimo tego, wyszkolenie wieloletnie daje jakby te efekty, że jednak odpowiednie myślenie, oczywiście ustawienie specjalnie bioder, a tak czy inaczej i tak dostajesz w krocze, powoduje to, że da radę nawet po tylu latach kopnął mnie Tomek, który ma dosyć dużą nogę, w butach przecież, nie ten, i nic się nie stało. No tak, ale ten ochraniacz, on nie był tylko też dla... Ja bez ochraniacza. Rozumiem, ale ten ochraniacz generalnie zakładało się nie tylko po to, żeby samemu tego bólu nie czuć, ale też, żeby ten przeciwnik mógł sobie przetrenować kopnięcie w krocze, tak, nie zatrzymując tak, tego. on jest potrzebny, ale już na dalszym etapie szkolenia zawodowego, czy to będzie żołnierze, czy to będą jakaś jednostka odpowiedzialna na policji, ochraniacza nie powinno być. Dlatego, że ból jest jednym z elementów obowiązkowym w ćwiczeniu. No wyobraź sobie te pistolety ramy, tak? No jeżeli ktoś dostanie z rama, czy z FX-a, czy UTM-a i jego to boli, Jezu, ja nie będę ćwiczył, no to sorry, no to jak dostaniesz z normalnego pocisku, to co będzie? No pewny ból musisz jakby jednak przyjąć. Jeżeli przechodzisz szkolenie instruktora tasera, to najprawdopodobniej zależy jaka firma, ale dostaniesz tym taserem, żebyś zobaczył jak to działa. Tak. I padniesz. No musisz, nie możesz używać tego tasera nie wiedząc jakie to mogą być skutki tego, tak? Jak mawiał mój trener, to tylko ból, to cię tylko boli.
Świętej pamięci Stasiu Makuch. Stasiu Makuch? Tak. To był twój trener? Tak, oczywiście. Słuchaj, no, bardzo się cieszę, tak? Dlatego, że ja byłem już 2 razy na seminarium, prowadziłem. Pierwsze seminarium to było poświęcone Stanisławowi Makuchowi. No, starszy człowiek był u mnie na treningu, prowadził zajęcia jiu-jitsu, był u mnie zaproszony, niesamowity gość, niesamowita osobowość, tak? Oby więcej takich ludzi było. I też bardzo sprawny, mimo 70 lat. Tak. Bardzo ładnie wszystko robi. No szkoda, że umarł, tak? I teraz drugie odbyło się w zeszłym roku też seminarium, tak? Jakby poświęcone jego osobie. Zebrało się bardzo dużo takich mistrzów, którzy mają białe, czerwone pasy. Świetnie robili. Powiem, że rewelacyjny poziom. Naprawdę dawniej jiu-jitsu uważało się, że takie trochę hollywoodzkie, trochę te techniki nieprzydatne do życia. Takie było powiedzenie już kiedyś. Dawniej jeszcze, tak? Jak żeśmy robili my pokazy, a Konradowicz przy nas robił. Ja też trochę tego jiu-jitsu tam ćwiczyłem Konradowicza. W związku z tym tak, to było takie sztuczne, czy to się da w realnej walce zrobić, tak? Ale powiem szczerze, że jiu-jitsu poszło tak niesamowicie do przodu, że śmiało można powiedzieć, że może być wykorzystywany i w jednostkach wojskowych wszędzie. Bardzo dobrze robią. Naprawdę, bardzo. Jestem zachwycony ich pracą, metodologia. Mało tego, są otwarci na innych ludzi, a nie trzymają się tylko w swoim jakby związku, że tylko jiu-jitsu, bo tylko jesteśmy my najlepsi. To jest jedną z tych form, powiedzmy, to byłem ja, czyli zapraszają osobę, która jest jednak nie z kręgu jiu-jitsu, ale z kręgu Krav Maga. No fakt, że też mój uczeń jest jakby prezesem Świętokrzyskiego tutaj jiu-jitsu, ale ekspert Krav Maga zresztą, tak, Krzysiu Schmidt, pozdrawiam. Także, ale tak czy inaczej, bardzo dobry poziom i można śmiało teraz mogę też się uczyć od nich. Z chęcią też takie treningi z nimi zrobił, żeby się poduczyć od nich wielu rzeczy.